Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie przykład szarej patyny, patynowania w kolorze takim szarym z elementami prowansalskimi na przykładzie plastikowego jaja, które ma taki płaski kształt. I tak, zaczynam od przygotowania jaja papierem ściernym. Przecieram sobie brzegi, bo one czasami są takie zaostrzone. A następnie, żeby farby mi się dobrze trzymały, używam białego podkładu akrylowego, żeby zmatowić ten plastik. Przygotuję sobie papier ryżowy z królikami, który już wcześniej rozpoczęłam i za pomocą szablonu owalnego Fiskarsa nanoszę ten owal zarówno na papier, który sobie wycinam, jak i na jajko, żeby zaznaczyć miejsce, w którym będzie przyklejony mój wzór. Papier ryżowy dookoła nacinam, dlatego że mimo, że to jajo jest w miarę płaskie, jest jednak obłe, zaokrąglone i żeby mi się papier dobrze dopasował, nacinam go w kierunku centralnym. Smaruję pod papierem klejem do dekupażu i następnie wygładzam całość, wypuszczam powietrze i dopasowuję zakładki tak, żeby nie porobiły się zmarszczki. Po wyschnięciu zaczynam lakierowanie. Jest to lakier matowy do dekupażu i nakładam przynajmniej 3-4 warstwy tego lakieru, tak żeby bardzo dobrze zabezpieczyć papier, a na końcu używam lakieru welurowego, który jest trochę bardziej gęsty, wymaga bardzo miękkiego pędzelka, ale daje takie niesamowite welurowe, welwetowe wykończenie papieru, który przykleiłam. Za pomocą lekkiej masy modelarskiej i foremki z listkami tworzę takie dwa paski, które zacznę suszyć już dopasowując do kształtu tego owalu. Ta foremka Primy jest bardzo solidna, to nie jest miękki silikon, który jakby ulega odkształceniu po jakimś czasie, tylko jest to bardzo solidny materiał, ale też wyjmuje się te dekory troszeczkę trudniej, także ostrożnie wyjmuję moje listki i suszę w takim wygięciu owalnym, żeby później łatwo je było dopasować. No i zaczynam kolorowanie, moją bazę do patyny. Pierwszym kolorem to będzie kolor sól Ibizy. Jest to rodzaj szarej bieli i jest to kolor, którym pomoluję na początku jajko i moje dekory, listki i koronę, którą wcześniej przygotowałam. Druga warstwa to jest ten sam kolor sól Ibizy, ale połączony z proszkiem Saltwash. Tworzy rodzaj takiej pasty strukturalnej, którą nanoszę swobodnie na całość jajka i tutaj mam wyraźnie z przodu oznaczony owal. Zanim przód pomaluję tym proszkiem Saltwash, czyli właściwie naniosę tą strukturę, przyklejam sobie moje foremki wcześniej pomalowane za pomocą kleju hobby, dlatego że będę chciała je również za pomocą tej pasty saltwashowej trochę zintegrować z całością, tak żeby się bardziej jakby wtopiły. Po wyschnięciu tej mojej struktury nanoszę pierwszy kolor, który troszeczkę go rozbieli, to jajo, i to będzie kwiat jaśminu. Ten kwiat jaśminu to też jest rodzaj bieli, ale on jest odrobinę cieplejszy i jaśniejszy i da świetną bazę pod szarość Londynu. Szarość Londynu nanoszę za pomocą bardzo miękkiego pędzla z dużą ilością wody. I teraz wkładam, jakby wciskam tą moją strukturę, tą moją farbę rozwodnioną w strukturę, a następnie za pomocą ręcznika papierowego, jeżeli jest jeszcze gdzieś za mało wody, to sobie rozwadniam, zdejmuję nadmiar i tym sposobem ta szara patyna wejdzie w miejsca, które są zagłębione, a da się zdjąć w miejscach najbardziej wypukłych i powstaje strukturalna, kamienna, taki strukturalny, kamienny efekt patyna, który właśnie pasuje do stylizacji o charakterze na przykład prowansalskim. Wyciągam teraz za pomocą koloru białego, to jest po prostu biała chmurka z La Pajarity, całą moją strukturę, która wcześniej powstała za pomocą proszku Saltwash, i dzięki tej ciemniejszej szarości już mamy bardzo dynamiczne
dynamiczny efekt i coś się zaczyna na nim dziać. Zauważyłam też, że na jajku, w sensie na papierze, na tym króliku jest trochę koloru miętowego i użyłam koloru szarość Kyoto tylko na brzegach tej pisanki i w okolicach tych listków, żeby ozdobić jeszcze dodatkowym akcentem kolorystycznym moje jajo. I na koniec spryskałam wszystko białymi kropeczkami, rozwodnioną farbą biała chmurka. Całość wykańczam woskiem bezbarwnym, w sensie farbę po prostu kredową zabezpieczam woskiem i pozostanie mi jeszcze tylko dołożenie kokardy, nad którą jeszcze będę pracować, bo wyszła tak bardzo symbolicznie i praktycznie moje jajo jest gotowe. Także warto przyjrzeć się tej strukturze patynowania, jest bardzo ciekawa. Zajrzyj do mnie na Facebooka, na Instagram, zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś. Mam nadzieję, że projekt się przyda. Do zobaczenia, pa!